Dzień dobry Państwu. Oto Rheinmetall, model KST. Egzemplarz wyprodukowany w 1957. Generalnie produkowany był dosyć długo, bo od 1945 roku, czyli tuż po zakończeniu II wojny światowej, do 1962 roku. Pod koniec, w ostatnich latach produkcji, on często już tutaj miał inne nazwy, najczęściej był to Super Metal, ale zdarzały się też nazwy takie jak Aztec, Referent Super. Prawdopodobnie były to nazwy wersji eksportowych. Aztec był chyba na rynek amerykański. Jest to, przynajmniej ja to tak określam, jeden z tak zwanej Wielkiej Trójki, czyli najbardziej udanych maszyn do pisania produkowanych po zakończeniu II wojny światowej, czyli właśnie Rheinmetall KST, Optima Elite oraz Erica Model 10. Co najbardziej charakterystyczne dla tego modelu, to jest ten głęboki fortepianowy lakier. Pięknie się prezentuje, natomiast czasami aż problem jest dotknąć maszynę, bo zaraz jest upalcowana. Dobrze, zaprezentujemy jak działa. Papier wkręca bez problemu. Czcionki ładnie pracują, wózek się przesuwa bez problemów. Tutaj mamy klawisze zmieniacza. Pozwalają na zapisanie w przypadku klawiatury z literami wielkiej litery, natomiast w przypadku klawiatury numerycznej znaku specjalnego, który tutaj jest dodatkowo poza cyfrą. Czyli jak mamy małą literę H i wielka. Możemy też użyć przycisku, który jest tu powyżej, gdy chcemy pisać stale wielkie litery. To jest dzisiejszy Caps Lock. Żeby go dezaktywować, należy docisnąć klawisz zmieniacza, wtedy wózek opada. Tutaj powyżej mamy klawisz zwalniacza marginesowego. Gdy powiedzmy z tyłu mamy ustawione suwaki marginesowe, które definiują nam, gdzie zacznie się praca wózka i gdzie się zakończy. I powiedzmy tutaj blokuje nas z tej strony ten lewy suwak marginesowy. Wtedy naciskając ten przycisk możemy jakby trochę go, nazwijmy to, oszukać. Czyli wózek możemy przesunąć mimo ustawienia suwaka marginesowego w tym miejscu. Dobrze, rozsuńmy je maksymalnie. Ze specjalnych znaków na klawiaturze jest jeszcze znak ze strzałką w prawo, czyli cofacza. Przesuwa nam o jeden odstęp wózek w prawo. Tutaj mamy zmieniacz koloru taśmy. Gdyby taśma była dwukolorowa, a możemy pisać tymi dwoma kolorami taśmy, zmieniając tutaj pozycję tej dźwigienki. Co do dźwigienek i klawiszy funkcyjnych przy wałku, przy wózku, mamy tutaj zwalniacz wózka, czyli przenośnia. Możemy przesuwać wózek swobodnie i ustawić go tam, gdzie chcemy. Tutaj mamy dźwigienkę zwalniacza docisku do wałka. Gdy papier się nam nierówno ułoży, możemy po zwolnieniu tej dźwigienki dokonać jego korekty. A żeby potem wałek wciągał normalnie papier, przesuwał, no to musimy oczywiście w pierwotne miejsce ustawić tą dźwigienkę. Z prawej strony wałka to jest tyle klawiszy funkcyjnych. Od razu tutaj możemy powiedzieć o tym klawiszu.
To jest klawisz, który służy do ustawiania znaczników tabulacji, które tutaj znajdują się na szynie, jakby na całej długości wałka. Możemy w tą stronę ustawić znacznik tabulacji, a w tą stronę go anulować. I w zależności od tego, w których miejscach będą ustawione te znaczniki tabulacji, to potem po naciśnięciu klawisza tabulacji wózek będzie się zatrzymywał w tych miejscach, gdzie zostały ustawione te znaczniki. Tutaj były w 3 miejscach ustawione. Jedno, drugie i trzecie. Generalnie w niektórych modelach jest możliwość anulowania całej szyny tabulacji, ale tutaj w tym modelu chyba nie ma. Trzeba ręcznie każdy ustawić albo anulować. Chyba że jeszcze uda mi się w międzyczasie znaleźć taką dźwignię. Ale nie, tutaj nie ma takiej możliwości. Od razu można powiedzieć o tym, że tą końcówkę przy lewej gałce wałka można wcisnąć. Wtedy wałek obracany jest w sposób taki liniowy, nie zdefiniowany przez skok koła zębatego. Tak? Bo bez wciśnięcia jest tak, bez wciśnięcia nie ma tego charakterystycznego dźwięku. Tutaj mamy rączkę, która pozwala nam pisać od nowej linijki, a jednocześnie przesuwa papier o ilość odstępów zdefiniowanych tutaj przy wierszaku. Może to być 1 odstęp, a mogą to być 3 odstępy. Tutaj wciśnięcie też, co ciekawe, tego elementu sprawia, że rączka staje się nieaktywna. Jakby nie przesuwa wtedy papieru. Myślę, że to chyba wszystkie podstawowe funkcje tej maszyny. A jeszcze jest jedna rzecz. Tutaj jest blokada przesuwu wózka na czas transportu na przykład. Tak. O, teraz jest zablokowany i się nie przesuwa. Tak? Coś nam to nie chce złapać. O, teraz jest dobrze złapało. Wózek jest centralnie i nie przesuwa się ani w lewo, ani w prawo. Zmierzymy tą maszynę. Maksymalna wysokość, myślę, że jest tutaj w tym miejscu. To jest nieco ponad 14 cm. Przyjmiemy 14,5. Szerokość to jest 35,5 cm. I głębokość, no myślę, że jakieś 32 cm. Dobrze, dziękuję za uwagę.